Witajcie serdecznie, moi drodzy. Potrzebujemy mąki, soli, wody i odrobinę drożdży. I pokażę Wam, jak zrobić przepyszny chleb za 3 zł. To, co Wam obiecuję, to jeżeli weźmiecie, przygotujecie sobie to wszystko, co jest potrzebne do zrobienia chleba, to w ciągu 3 godzin taki bochenek chleba będzie stał u Was na stole. I gwarantuję, że wszystkim szczena opadnie, jak tylko tego chleba spróbują. Na początek potrzebujemy wagi, żeby odmierzyć 700 g mąki. Więc tak, mam 700 g mąki. Waga już mi nie będzie potrzebna, ponieważ reszta składników jest odmierzona, czyli daje 17 g drożdży. To jest tak naprawdę między 15 a 20 potrzebujemy, żeby ta ilość mąki urosła. Ok, zamieszam. W ogóle dobrze sobie na każdym etapie mieszania tutaj ciasta, będzie tych etapów kilka. Dobrze jest sobie tak naprawdę ręce zanurzyć w mące, żeby pokryć je właśnie mąką, co by później nam się ręce, dłonie nie kleiły. Dobra, daję teraz 3 łyżeczki soli. To są takie tak naprawdę dwie łyżeczki metalowe. Ta drewniana jest sobie płytka. Ogólnie około 10 g soli. I też dokładnie mieszam. Dobra, i teraz tak, nie bawmy się w kombinowanie. Jeżeli jest 700 g mąki, to niech będzie 500 g wody. I nie 510, nie 515, nie 480, 500 g wody. Przygotowałem sobie wodę, tyle tylko, że już mi wystygła, więc muszę ją chwilę podgrzać na gazie. Słuchajcie, wodę, zwykłą kranówkę, niech ona będzie po prostu leciała ciepła, nie gorąca. Jeżeli macie termometr 35-38 stopni, to będzie taka temperatura optymalna. Wtedy ten proces tutaj przetwarzania drożdży, pracy drożdży rozpocznie się dużo wcześniej, czyli po prostu będzie pierwszy ten etap trwał trochę krócej. W przepisie jest, podaje 700 g mąki. Docelowo będzie ten chleb cięższy, większy, bo zużyjemy jeszcze jakieś 200 g w międzyczasie, gdy ciasto będziemy tutaj przetwarzać w odpowiedni sposób. Dobra, myślę, że woda już jest optymalnie ciepła. Sprawdzę. Ok, super. I powoli, powoli. Ten pierwszy etap jest najbardziej, można powiedzieć, brudzący. Później już nie będzie z tym takiego, nazwijmy to, problemu. Ok. I też na tym pierwszym etapie nie starajmy się zbyt intensywnie tego ciasta wymieszać, znaczy ugniatać. Wymieszać trzeba oczywiście dokładnie, żeby te wszystkie składniki raz, dwa, trzy, cztery się ze sobą połączyły i nic więcej. I nic więcej. Czyli za chwilę, jak tylko wymieszam te składniki, przykryję całość ściereczką i akurat z racji tej, że kominek się grzeje, ustawię właśnie przy kominku czy na kominku, dzięki czemu ten proces pierwszego wyrastania ciasta będzie odbywał się w optymalnej, w odpowiedniej temperaturze. Jeżeli nie macie takiej możliwości, nie macie zbyt ciepłego miejsca do nagrzania, nie ma słońca na przykład na dworze, żeby gdzieś w cieple położyć, to można użyć piekarnika, czyli taką miskę ja wsadzam przykrytą szmatką, 50 stopni, lekko uchylone drzwiczki i niech sobie przez 20 minut, pół godziny ciasto wyrasta. Oczywiście wszystko zależy od tego też, jaki mamy piekarnik, bo może być tak, że 50 stopni to będzie u Was za dużo. Optymalnie byłoby 40, ale nie wszystkie piekarniki mają taki zakres temperatury minimalny. Ja również nie mam, więc robię to przy 50, lekko uchylonych drzwiczkach, ale nic się nie dzieje. Stawiamy po środku na kratce, żeby temperatura była i od spodu, i od góry mniej więcej optymalna. Ok, i teraz, kiedy jeszcze się ciasto klei, można sobie tu lekko posypać. Ok, pozbywamy się go z dłoni. Później już się to nie będzie kleiło. To jest ten pierwszy etap, taki, można powiedzieć, najbrudniejszy. Dobrze, moi drodzy, to jest pierwszy etap. Ciasto tak wstępnie tylko wyrobione. Podgrzewamy przez pół godziny, niech sobie rośnie. W temperaturze optymalnie byłoby około 40 stopni, czyli albo kuchenka, albo w ciepłym miejscu, albo właśnie przy kozie, na kozie, przy kominku. Ten proces pozwólmy po prostu ciastu troszkę urosnąć.
I witajcie po przerwie. Już Wam pokazuję, jak wygląda ciasto. Ok. Wyrosło trochę, nie za dużo i o to chodzi. Teraz tak, potrzebujemy w tym momencie tylko i wyłącznie mąki. Więc tak, tutaj po to jest zrobiony ten blat. Dobrze, jak macie właśnie duży blat, nie tam jakąś małą stolnicę, tylko duży blat. Trzeba zaszaleć, w końcu duży chleb pieczemy. I będziemy dodawać i teraz mąkę i jeszcze później drugi raz mąkę, kiedy ciasto po raz kolejny będzie sobie rosło. Przypominam, ręce sobie w mące trzeba troszeczkę zanurzyć i pracujemy. O, super. Ekstra. Sam sposób wygniatania ciasta, praca z nim w tym momencie, niech będzie dowolna, niech to będzie wasz jakiś proces. To nie chodzi o to, że to musi być robione w jakiś konkretny sposób, tak, prawą ręką, czy lewą, czy obydwoma, czy... Nie. Róbcie po swojemu. I z czasem powinniśmy czuć, że to ciasto robi się takie dosyć twardawe, ale elastyczne. Już, że nie da się go tak wgnieść mocno, że w pewnym momencie dociskając, ono stawia opór. Sprawdzamy, jak się zachowuje ciasto. Już się tak nie rozpływa, widzicie? Nie rozchodzi się tak bardzo. To, że ono tutaj na przykład w tym momencie ma fałdki, zresztą zobaczycie przed samym pieczeniem, jak można ciasto zostawić. Ono wcale nie musi być takie piękniutkie, okrąglutkie przed włożeniem, spokojnie. Nawet uroku doda później to, co na wierzchu będzie. Bardzo prosto i tanio, słuchajcie. 3 zł i masz bochen chleba. I teraz okruszamy w środku. Ok. Wkładam ciasto. Przykrywam. O, tak wygląda w tym momencie. I widzimy się, moi drodzy, za jakieś pewnie 40-50 minut. Ok, jesteśmy już na prawie samym finiszu. Ciasto podrosło. Pięknie czuć ciepełko, temperatura zrobiła swoje. Ciasto rosło fajnie. Ostatnie wygniatanie. Później jeszcze ostatnie wyrośnięcie i pieczemy. Ok. Miska już nie będzie nam potrzebna. I teraz, zobaczcie. Pięknie elastyczne ciasto. Super. Elastyczne i zwarte. Ale teraz nas interesuje to, żeby już się tak nie rozpływało. Więc musimy sprawić, żeby było już mało wilgotne, żeby pod ręką nie było czuć wilgoci ciasta. No też nie może być zbyt suche, zbyt twarde, zbite. Zrobienie takiego chleba wymaga minimum 3 godzin pracy. To znaczy od rozpoczęcia do upieczenia to są minimum 3 godziny. Ale teraz tak, mamy formę. To jest taki koszyk do tego, żeby ciasto mogło się uformować, wyrastając jednocześnie, ponieważ już teraz będzie rosło w tym koszyku, nie w misce. Też nie żałując mąki, obsypujemy spokojnie. To trzeba dobrze obficie obsypać, żeby nam ładnie ciasto później wyszło. To, co jest teraz górą, później będzie dołem, ok? Przykrywamy. I to już jest ostatni etap. Ja z reguły czekam do momentu, kiedy, jak przykryję tak szmatkę, tutaj zobaczę, że ta szmatka się podnosi, czyli jest tutaj będzie górka. Wybrzuszy się, ciasto urośnie. To znak, że jest gotowe. I teraz tak, moi drodzy, kiedy ciasto sobie rośnie, a zejdzie mu przynajmniej pół godziny, może trochę dłużej, należy rozgrzać piekarnik, ponieważ nagrzanie piekarnika do 230-40 stopni wymaga trochę czasu, więc trzeba mniej więcej sobie skorelować te dwie rzeczy, żeby ani nie za wcześnie, ani nie za późno rozgrzać piec.
Ja użyję dodatkowo całkiem niedrogo. Ostatnio mi się udało kupić właśnie taką podkładkę oraz użyjemy formy. Mam tutaj taką szklaną formę żaroodporną do tego, żeby wlana w niej woda parowała przy pieczeniu. Nada to chlebowi odpowiedniej chrupkości. Wilgotność będzie taka, jaka powinna być. Nic się nie wysuszy. Bajka, gwarantuję Wam. No i oczywiście tak deska. Ja już teraz przygotuję. Na deskę rozsypuję troszeczkę mąki kukurydzianej. W przeciwieństwie do zwykłej mąki ta kukurydziana nie powinna się przypalać przy tej wysokiej temperaturze, no co jest tylko dla nas plusem, a jednocześnie będzie fajnym takim tutaj pomocą, poślizgiem do tego, żeby chleb zdjąć z deski i żeby tutaj nic nie przybierało. Ok, ostatnia faza, chlebek wyrósł, jeszcze go nie odkrywam. Teraz trzeba będzie się w miarę pospieszyć, czyli wyłożyć chleb i od razu do piekarnika. Zobaczcie, pięknie wyrósł. Ok, teraz ostrożnie, nie za mocno. I super. A teraz do piekarnika. Troszkę mąki. Ok. Zobaczcie, tak wygląda chleb po 10 minutach pieczenia. I tak już mu zostanie. Kształt będzie taki, jaki jest. Teraz tylko musi nabrać odpowiednich rumieńców. No i poleżakować parę godzin, owinięte szmatkami. Dobrze, więc chlebek upieczony. Stwierdzono komisyjnie. I uwaga, na szybko, co można stwierdzić, że wygląda pięknie, ładnie się upiekł dookoła, równomiernie. To też trzeba sprawdzić, czy nasz piekarnik właśnie w ten sposób jest w stanie upiec chleb. No ale to się dowiemy właśnie go piekąc. Czasem jest tak, że przypieka się z jednej strony, albo na przykład tylko od spodu, czy od góry. Musimy to dopasować do własnych realiów. Wygląda świetnie. Super. Tutaj nie może być miękki. Trzeba posłuchać, postukać. Słychać dźwięk, słychać echo. Jest w porządku. Przykrywamy i chlebek jutro będzie gotowy. Ten akurat pieczemy dla naszych przyjaciół. Na pewno będą zadowoleni. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Chleb jest przedni, gwarantuję Wam to. Pokażę Wam zresztą no też świeży, dzisiejszy chlebek. Jak wygląda. Jedliśmy go przed chwilą, chrupiąca skórka i wiecie co? Wcale nie jest twarda. Co często się zdarza, że gdy staramy się, żeby ta skórka była chrupiąca, to niestety jednocześnie jest twarda, a tutaj nie. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, proszę zrób to dla mnie i udostępnij go szerszej publiczności. Jestem Ci niezmiernie za to wdzięczny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach, także tych związanych z pieczeniem pieczywa, ponieważ z pewnością pojawią się innego rodzaju też materiały, będą chleby na zakwasie, przednożytnie, różne mieszanki. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.